Prace nad zamkiem w Łapalicach ruszyły na początku lat 80. XX wieku. Według niektórych źródeł już w 1979 roku gdański rzeźbiarz i producent mebli, który pierwotnie otrzymał zgodę jedynie na budowę domu jednorodzinnego z pracownią rzeźbiarską o powierzchni 170 m2. Wkrótce jednak jego ambicje znacznie przekroczyły te ramy. Projekt rozrósł się do budowy pełnowymiarowego zamku o powierzchni około 5000 m2 z wieloma kondygnacjami. Konstrukcja została zaplanowana z ogromnym rozmachem. W planach przewidziano m.in. dużą salę balową, basen 9 m×15 m, a także kaplicę lub salę widowiskową. Wnętrza miały zostać niemal w całości wykończone w drewnie i ozdobione rzeźbami autorstwa inwestora. Połowa elementów wystroju była rzekomo przygotowana zawczasu w jego pracowni. Co ciekawe, Piotr Kazimierczak początkowo nie określił jednoznacznie przyszłej funkcji obiektu. Zamierzał o tym zdecydować dopiero po ukończeniu budowy. Budowa przebiegała intensywnie przez kilka lat w latach 80. Zamek szybko rósł w okamgnieniu, finansowany z dochodów inwestora ze sprzedaży ekskluzywnych mebli. Po około 7 latach prac, na początku lat 90., budowę jednak wstrzymano. Głównym powodem były problemy finansowe inwestora, który nie był w stanie kontynuować tak kosztownego przedsięwzięcia. W tym okresie ujawnione zostały również nieprawidłowości formalne. Urzędnicy zorientowali się, że powstający obiekt znacznie odbiega od zatwierdzonego projektu małego domku i w rzeczywistości przybiera formę ogromnego zamku. Ponieważ Kazimierczak nie dysponował odpowiednimi pozwoleniami na tak dużą budowę, inwestycja od samego początku była nielegalna w świetle prawa budowlanego. Przez resztę lat 90. zamek stał w stanie surowym i stopniowo popadał w ruinę, a jednocześnie toczyła się walka o jego legalizację lub rozbiórkę. Zamek w Łapalicach pozostaje własnością prywatną. Od początku należy do Piotra Kazimierczaka, który traktuje go jako dzieło swojego życia. Mimo wielu plotek czy pomysłów przejęcia obiektu, formalnie nie doszło do zmiany właściciela. Prawny status zamku przez dekady był skomplikowany, jako że obiekt powstał niezgodnie z wydanymi pozwoleniami, już od lat 80. uchodził za samowolę budowlaną. Witajcie w jednej z najbardziej tajemniczych budowli na Kaszubach, mianowicie zamek w Łapalicach, wybudowany w latach 80. XX wieku. Jest to budowla, która stawia znak zapytania, jak to można było zbudować w środku lasu taką budowlę monumentalną i nikt od niej nie miał żadnego zielonego pojęcia. Pokażę Wam, co ona skrywa i opowiem historię i ciekawostki na temat tego miejsca. Akurat w tym miejscu są różne spekulacje, czy to jest kaplica, czy to jest sala balowa, ale jedno jest pewne, jest to jedna z największych sal. Mi ona przypomina kaplicę, bo wyobraźmy sobie, że tutaj byłby stał ołtarz, tutaj wchodzili ministranci, zakrystia, a tu byliby wierni, a kamera teraz opojedzie, a tam stałyby organy i byłyby też. Zamek nawiązuje do stylów gotyckiego i stylów barokowego. Są łuki, są wielkie pomieszczenia, ale to wszystko w ciągu tego filmu. Zapraszam, przejdźmy się. Nasza opowieść zaczyna się od pewnego gdańskiego meblarza, rzeźbiarza, który wybrał to miejsce na swoją rezydencję. Piotr Kazimierczak to jest właśnie osoba odpowiedzialna za ten budynek.
można powiedzieć, jedną z największych samowoli budowlanych w naszym kraju. Przejdźmy się po korytarzach. Zapraszam. Z racji tego, że jest to teren prywatny, przebywanie w tym miejscu jest nie do końca legalne. Moi drodzy, jest to pierwszy raz w historii tego tutaj kanału, gdzie jesteśmy na urbexie opuszczonych miejscowości i robimy coś nie do końca legalnego, ponieważ jest to miejsce turystyczne, ale nie do końca turystycznie legalne. Zatem przejdźmy się dalej, bo kamerzysta mi wpadł na ścianę. W 2006 roku powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał nakaz rozbiórki niedozwolonej budowli. Rozpoczęła się wówczas batalia prawna. Właściciel odwoływał się od decyzji administracyjnych, starając się zalegalizować zamek. W wyniku odwołań nakaz rozbiórki został warunkowo uchylony, pod warunkiem dostarczenia przez inwestora projektu zamiennego do końca 2008 roku. Kazimierczak przedstawił wymagane plany w ostatnim dniu 2008 roku, ale dokumentacja okazała się niekompletna. W kolejnych latach wydawano sprzeczne decyzje. Początkowo zatwierdzono warunkowo projekt pensjonatu, lecz następnie je uchylono z powodu braku technicznych. Sprawa przeszła przez instancje odwoławcze aż do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ostatecznie w 2013 roku nadzór budowlany wydał prawomocną decyzję zakazującą dalszych prac budowlanych, czyli innymi słowy, zamek miał pozostać w takim stanie, a inwestor utracił możliwość legalnego kontynuowania robót. Budowla pozostała nieukończona, formalnie wciąż grożąc rozbiórką, choć z oczywistych względów do rozbiórki nigdy nie przystąpiono. Mimo długoletniego impasu właściciel nie porzucił zamku i wielokrotnie deklarował chęć dokończenia inwestycji, jeśli tylko otrzyma taką możliwość. Władze lokalne również szukały rozwiązania, zdając sobie sprawę, że obiekt zdążył stać się znaną atrakcją. Szanowni Państwo, ten zamek miał mieć również walory turystyczne i rekreacyjne, ponieważ jest tutaj miejsce na basen, jak i również myślę, że tutaj mogłoby być jakieś jacuzzi. Obecnie jest tutaj baniak, kanister i parę śmieci. No ale jest to opuszczone miejsce, opuszczony zamek. Klimat urbex. Jesteśmy tutaj pół nielegalnie. Władza przymyka na to oko. Ale, szanowni Państwo, nie martwcie się. Teraz czas na crème de la crème. Katakumby. W tamtą stronę, zapraszam. Nie wiem, czy wiecie, ale symbolika tego zamku to jest mniej więcej tak, że jest jeden zamek jako jeden rok. 365 okien jako 365 dni. 12 wież jako 12 miesięcy.
Szanowni Państwo, właśnie jesteśmy w katakumbach, w podziemiach. Według mnie te katakumby to były po prostu takie zrobione po to, żeby mieć system pod ten basen, tak? Żeby ten basen tutaj operować, te wszystkie chlory i tak dalej. To musiało mieć miejsce, to zawsze ma miejsce na basenach miejskich na przykład. No i po to są te pomieszczenia, nie są to żadne katakumby, gdzie tutaj ludzi się według niektórych legend i opowieści grzebać i są to francuskie katakumby, tylko to jest po prostu pewnie miejsce, gdzie powinno się serwisować taki basen. Przełom nastąpił niedawno, 6 września 2023 roku. Rada Miejska w Kartuzach uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren zamku. Nowy plan uznaje istnienie zamku i dopuszcza jego ukończenie, zamiast wymagania rozbiórki. W planie przewidziano przeznaczenie obiektu na cele hotelowo-turystyczne. Dzięki temu posunięciu wieloletnia samowola budowlana zyskała wreszcie szansę na uregulowanie statusu. Zamek przestał być nielegalny w sensie planistycznym, a właściciel może ubiegać się o nowe pozwolenie na budowę, by dokończyć pracę. Lokalne władze potwierdziły, że inwestor jest nadal zainteresowany kontynuacją prac i dostosowaniem się do nowych wymogów, choć termin rozpoczęcia ewentualnej odbudowy nie jest jeszcze znany. Oficjalnie zamek nie jest udostępniony do zwiedzania, ponieważ wciąż formalnie jest to teren prywatny i niebezpieczny plac budowy. Obowiązuje zakaz wstępu na jego obszar. Przy bramie i na ogrodzeniu widnieją tablice. Teren budowy wstęp wzbroniony, nie ma żadnej oficjalnej infrastruktury turystycznej, brak wyznaczonych godzin otwarcia, brak kas biletowych czy regulaminu zwiedzania. Wejście na teren zamku odbywa się zatem na własną rękę i ryzyko osób odwiedzających, które de facto dopuszczają się wtargnięcia na teren prywatny. Mimo formalnego zakazu, zamek w Łapalicach stał się nieoficjalną atrakcją turystyczną. Od wielu lat przyciąga tłumy odwiedzających zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Szczególnie w sezonie letnim do Łapalic ściągają setki ciekawskich, by na własne oczy zobaczyć tę osobliwą budowlę w stanie surowym. Turyści swobodnie eksplorują wnętrza i zakamarki zamku, często dzieląc się wrażeniami w mediach społecznościowych. Byliśmy już na dole, jesteśmy piętro wyżej, czyli w sumie na piętrze 0, według mnie. Ponieważ jak przejdziecie za mną, to tu jest wejście, według mnie główne i pokazuje, że jesteśmy na tym piętrze na równo. Czyli to jest piętro 0, a my byliśmy niżej. A my teraz będziemy się stopniowo wchodzić wzwyż, jak to powiedział Krecik, mój przedmówca.
Dlaczego zamek nie został ukończony? Otóż nastąpiły zmiany ustrojowe w Polsce i ten oto zamek musiał zostać uregulowany i nie dostał pozwolenia na budowę. Został samowolką budowlaną, a właściciel tego zamku popadł w problemy finansowe i zamku nie udało się dokończyć aż do teraz, gdzie są przesłanki, że został nakaz wyburzenia 5 lat temu, ale obecny burmistrz miasta Kartus bardzo, bardzo chce go odnowić. Co będzie, póki co stoi tak jak stał. Wieści miejscowych, że na tym zamku straszy, że jakieś dziwne odgłosy na korytarzach, że jakieś cienie, jakieś postacie ciemne tutaj się kryją, że tu jakieś msze satanistyczne. Oczywiście to są wszystko legendy, bójdy, żeby to ludzi wystraszyć, a zamek miał większą sławę w okolicy i można było go odwiedzić, według mnie. Ale czy to prawda? Sprawdźcie sami.
W weekendy pod bramą ustawiają się dziesiątki samochodów, a nawet odbywają się tam sesje fotograficzne, na przykład ślubne. Zamek nie jest już pilnowany, a w ostatnim czasie wręcz pozostawiono otwartą bramę wjazdową. Co dodatkowo ułatwia dostęp dla zwiedzających. Ponieważ nie ma oficjalnego zarządcy obiektu dostępnego na miejscu, zwiedzanie jest bezpłatne. Nie są sprzedawane żadne bilety, pojawiły się jednak inicjatywy lokalne związane z ogromnym napływem turystów. Przy okolicznej drodze uruchomiono prywatny parking, oddalony około 500 metrów od zamku. I pobierana jest opłata parkingowa. 10 zł za czas zwiedzania. W zamian turyści mogą pozostawić samochód w dozwolonym miejscu. Jest to reakcja na fakt, że wcześniej wiele aut parkowało nielegalnie na poboczach wąskiej drogi dojazdowej, powodując utrudnienia dla mieszkańców. Warto zaznaczyć, że do samego zamku prowadzi ulica Zamkowa, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów, a tuż przed bramą ustawiono znak zakazu zatrzymywania się. Policja regularnie patroluje okolice i osoby ignorujące te zakazy muszą liczyć się z mandatami. Od początku 2022 roku odnotowano wiele interwencji wobec kierowców blokujących dojazd do posesji. Wejście piesze na teren zamku przez otwartą bramę odbywa się obecnie praktycznie bez kontroli, choć formalnie pozostaje niedozwolone. Sytuacja ta czyni z zamku tzw. atrakcję niekontrolowaną. Należy podkreślić, że eksploracja zamku wiąże się z poważnym zagrożeniem. Budowla od kilkudziesięciu lat stoi niebezpieczna i niszczeje. Brakuje barierek, okien, balustrad, a niektóre stropy mogą być osłabione. Przebywanie w środku grozi wypadkiem, o czym świadczą odnotowane incydenty. Szanowni Państwo, jesteśmy jeszcze wyżej. Takie tu są widoki. Lasy w dziczy, a tu zamek. Zamek, który ma już około 40 lat. Nie będę szedł w stronę kamery, bo kamerzysta się cofa, a ja się boję, że będzie się cofał krzywo. Dlatego, szanowni Państwo, rozkoszujcie się widokami. Ja już nie przeszkadzam. W 2017 roku młody mężczyzna zwiedzający ruiny spadł do niebezpiecznego szybu windy i doznał dotkliwych obrażeń nóg. Podobny wypadek wydarzył się ponownie w październiku 2021, kiedy to dwóch 15-letnich chłopców wpadło do tego samego głębokiego szybu. Obaj trafili do szpitala z ciężkimi urazami. Służby apelują o rozwagę. Kartuska policja w 2022 roku oficjalnie zaapelowała, by nie wchodzić na teren zamku, przytaczając te wypadki ku przestrodze.